Inwestor bardzo nie był przekonany, tak jak w wcześniejszym domu robiliśmy, nie wiedział co to jest, dla niego to było science fiction, bo przecież ma kominy, miał kominy, wentylacja grawitacyjna, ale dojrzał do tego i stwierdził, że no nie wyobraża sobie, że w tym domu, drugim domu, który remontuje, żeby nie miał wentylacji mechanicznej, bo jest zupełnie inny komfort użytkowania pomieszczeń i inaczej w domu się żyje i mieszka, śpi i inne rzeczy robi. To co lubi. I nie śpi. Piktogramy, widzicie, jest tego do wyboru. 110, przekroczyliście 100. Tak, no. Czy wiesz co? Prosimy o komentarz. Tak, ale nie. Wszystkich zaskoczę, bo nietypowo, jeżeli chodzi o ten obiekt, będzie pompa EasyFast Pro 18. No. Szafa hydrauliczna też nietypowo EasyFast. Bufor też bardzo nietypowo, bo EasyFast. Dużo czy mało? Znaczy, no wiesz, czy ja wiem, czy to jest dużo? No nie jest mało na pewno, ale też nie jest dużo. Jest uczciwie, o może tak. No nie są to małe koszty, tak? No teraz tanio to już było i tanio nie będzie. Tu samej rury do ogrzewania podłogowego weszło ponad 2 km i to grubo. Więc tu są ilości nietypowe, no powiem tak. No nie jest to domek 120 m2, no. Więc też ilość materiału, też przy zamówieniu w hurtowni mieliśmy stany przedzawałowe, co nie? Siema, słuchajcie, dzisiaj trochę nietypowo, bo moim rozmówcą będzie Szczepan, a nie Piotrek. No może Krzyśka poprosimy jeszcze później o parę słów. Zaczniemy od tego, że jesteśmy w domu, który miał wentylację Grawitacyjną. tradycyjną. Brakuje mi słowa. Grawitacyjną. Grawitacyjną, tradycyjną. Natomiast jest tutaj przeróbka na rekuperację. Tak. Powiedz mi proszę Szczepan, czy w każdym domu można taką przeróbkę uskutecznić? Tak, tylko koszt albo, nie wiem, ilość przeróbek, jakie trzeba zrobić, no to zależne od każdego budynku, nie? W zależności jak duży budynek jest i jak rozprowadzimy tą instalację. Słuchaj, no w tym wypadku to wydaje się dość proste, bo będzie to poprowadzone w podwieszanym suficie. Tak, tutaj akurat mamy w podwieszanym suficie rozprowadzone na tej części, bo na górnej kondygnacji mamy prowadzone po stropie, po strychu tak jakby, nasze rury. No i co? No i tutaj dosyć prosto to nam wyszło. Czy w tym domu już kiedyś był podwieszany sufit? Z tego co tak, widzę. w niektórych pomieszczeniach, bo tutaj chyba albo tylko, wiesz co, obrzeżami. Bo nawet nie byłem tu na etapie, kiedy on tu był. A właśnie, jest tutaj taka Tak. linia, no nie? Tak, to tak wygląda, jakby właśnie był tylko do... Tak samo właśnie widzisz w tym momencie anemostaty są zostawione w takich odległościach, żeby nie wejść w tą zabudowę. Przejdźmy się może po tej instalacji trochę przynajmniej. I tak, tutaj widzę, że nie ma żadnych rurek. Dlaczego? Tak, no akurat tutaj było nam wygodniej poprowadzić tą instalację zewnętrznymi ścianami, znaczy zewnętrznymi, no dookoła, a to było... To nas zmusił właśnie ten wyciąg tutaj wiatrołapie, ta sytuacja, że obchodziliśmy nawiewami ten wyciąg, a nie chcieliśmy się krzyżować, żeby nie zrobić obniżenia. Moglibyśmy to zrobić w jakimś pomieszczeniu, ale chcieliśmy, żeby ta wysokość tego obniżenia była jednakowa we wszystkich pomieszczeniach, więc nie krzyżowaliśmy się niepotrzebnie rurami. No i widzisz, tutaj obchodzimy w tym pokoju właśnie wszystkimi rurami nawiewnymi. Słuchaj, powiedz mi taką kwestię. Tak? To są rurki 75. Tak. Czy jeśli zastosowalibyśmy rurki 50, to możemy obniżyć ten sufit trochę mniej? No pewnie tak, ale to jest niewiele w stosunku do rurki 50, jak powiedzmy to jest 3 cm. Też będzie nam narzucała skrzynka rozprężna, to po prostu tą wysokość. Bo skrzynka ma jedną... Chyba ma 9... nie będę podkreślić, 9 cm chyba musi być minimum. Nie chcę cię skłamać, ale w tych granicach. Musiałbym zmierzyć, ile ma mufowa skrzynka. Dobra. I tutaj się te rurki nam ładnie schodzą, tak? Tak. To Powiedz jest, mi ten zawijas. no on jest wykonany po to, żeby zwiększyć opór
i żeby ta część w łazience, żeby nie miała tak dużego wyciągu w stosunku do kuchni, która jest dalej oddalona. Tak? Słuchaj, są różne szkoły. Niektórzy twierdzą, że te rurki powinny być jak najkrótsze, a ty i Piotrek robicie takie zawijasy. No tak, bo już nieraz zrobiliśmy taką instalację i było tak, że na początku, kiedy dawaliśmy te rurki na wprost, one po prostu albo za bardzo nam szumiała instalacja w tym miejscu, albo nie dało się jej już wyregulować po prostu. Czyli tutaj nie tylko o względy akustyczne chodzi, tylko też o regulację. O regulację tak? samego, żeby nie było tego praktycznie przewiewania tego pomieszczenia. No może nie przewiewania, bo centrala, jeżeli pracuje na minimalnych wartościach, to nie mamy tutaj jakichś dużych wymian. Pokażmy może miejsce, w którym ma być kotłownia. Właściwie jest takie pomieszczenie gospodarcze. Tak. No tutaj mamy to pomieszczenie. Tutaj widzisz skrzynki rozdzielaczowe. Pierwsza z prawej to jest wyciągowa, z lewej nawiewna. Wszystkie rury nawiewne idą na tamtą stronę. U góry możemy podejść, zobaczysz jak wygląda pion, bo też jest nietypowo jak na Piotrka robiony, że tak powiem. Bo mamy wykonany go z EPS-ów. Dobra, a tutaj powiedz mi tak, tutaj wskakuje rekuperator. Jaki to będzie model? Tutaj będzie Rekunet V400 albo 550. To będzie w tych granicach. Nie wiem, jaki Piotrek tu zamawiał, to nie chcę cię skłamać. Te dwa urządzenia różnią się wydajnością, rozumiem? Tylko wydajnością w zasadzie. Okej, i on będzie na tej ścianie. Tak, na tej ścianie, przez tą ścianę będzie wykonana czerpnia i wyrzutnia. W tym momencie jej nie wykonujemy, bo budynek za tą ścianą będzie wyburzany i w zasadzie doszłoby do pewnie uszkodzenia tych czerpni. Dobra, tutaj mamy przygotowane rurki pod montaż szafy hydraulicznej, tak. Ale słuchaj, do tego przejdziemy za chwilę. Tak? Pokaż mi jeszcze na górze, jak to chodź, wygląda. teraz nam to zajmie chwilę, zanim tam dojdziemy, ale teraz jesteśmy na samej górze, na strychu. No i tutaj rozprowadzaliśmy po posadce tego strychu, to będzie wszystko tutaj zaizolowane. Chyba będzie styrodur na to i możemy tu podejść do naszych pionów i tutaj mamy skrzynki rozdzielaczowe, z których rozchodziliśmy się. Aha, i tu jest po prostu wentylacja po posadce. Po posadce. Do każdego z pomieszczeń. Dokładnie. Trzeba pamiętać o tym, żeby to w kolejnym etapie dobrze zaizolować. Dlaczego? Powiedz naszym widzom. No to jest najczęstszy błąd, że nie dochodzi do zaizolowania, jeżeli zostawiamy tak rurki. My zawsze uprzedzamy o tym, jeżeli już prowadzimy je właśnie w tej warstwie nieocieplonej w tym momencie, no bo dochodzi do przekroplenia w rurach, w kanałami płynie cieplejsze powietrze, tu jest chłodniejsze zimą i dochodzi do wykroplenia wody w kanałach i mamy pełno wody, która leje się później z anemostatów. Dobra, Schodzimy na dół i zobaczymy tam piony. Tak, jesteśmy nad pomieszczeniem maszynowni, kotłowni. Tutaj mamy piony wykonane z EPS-ów, tak nietypowo jak na Piotra. Aha. A dlaczego takie akurat tutaj zastosował rury? Wiesz co, tutaj mieliśmy wygodnie to zrobić, a poza tym będzie tutaj już zabudowa z pustaka, więc chcieliśmy to zrobić na EPS-ach i tak to zostało tutaj. Okej. No i typowo, bo wcześniej to robił na rurach tych elastycznych. Myślę, że też by to zrobił, ale w związku, że też mamy tutaj trochę tak mieszaną tą inwestycję z Krzysztofem, więc już nie chciał mu się... No i teraz możesz zobaczyć tutaj też naszym też zadaniem było wykonanie podłogówki. Tu mamy akurat już tak zaklejony rozdzielacz na tą część. Tu jest 5 obiegów, 4 na to pomieszczenie, dosyć spore, plus łazieneczka taka mała. Tutaj, tak jak widzisz, mamy tak jakby przydrutowany tylko ten anemostat, tę skrzynkę rozprężną, ale ona tutaj będzie obniżona na sufit podwyższany. On tu będzie na wysokości około 2,80, tak jak się kończą okna tutaj te dachowe. Więc ona zostanie opuszczona, ona jest tylko tak przytwierdzona na chwilę, do momentu aż powstanie ruszt. To co, idziemy na poziom 0. Tak. Dobra, mamy tutaj rozdzielacz. Tak. To jest rozdzielacz TC, tak samo rurki są TC. TC to jest marka, tak? Tak, TC. No to jest
Tutaj akurat była taka, w tym momencie jest taka zastosowana. Nie A tylko... to podejrzewam, że stąd wyleci, nie? Tak, na pewno, tak, tylko po prostu do momentu, kiedy wylewki zostaną zrobione, na razie nie zostało to usunięte. No i mamy ten rozdzielacz i możesz zobaczyć, w zasadzie pierwszy raz się z tym spotykam, ja przynajmniej. Mamy oznaczenia na naklejki, takie fajne piktogramy. tak, które naklejamy na każdą z pętli, żeby później osoba, która tu będzie mieszkać, mogła sobie w prosty sposób odczytać to, jakie pomieszczenie reguluje nam dana pętla, nie? A te cyferki na dole, liczby? No to są długości obiegów, czyli 72 metry. Czyli nie przekroczyliście nigdzie setki. Tu nigdzie. Tak. No i fajnie. Udało się. Czyli co, 95 metrów. tak niewiele to powinno wyglądać? Może nasi widzowie coś tu znajdą takiego, co kurczę... Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że dobrze. Jedynie tutaj jeszcze będziemy wymieniać na odpowietrzniki Afrizo automatyczne, chociaż te też są dobre. Mówią, że przez to Afrizo powietrze jest zaciągane, jeżeli jest zbyt duży przepływ, ale to... Różnie to jest. Na pewno i takie osoby się... Dopytamy Krzysia, jak to jest. Tak, Faktycznie stare odpowietrzniki mają ten minus, że one mają możliwość zaciągania. Może się taka sytuacja zdarzyć, ale Afrizo ma tą blokadę, która nie ma takiej możliwości, żeby to powietrze sobie cofnęło, a jest cały układ prawidłowo odpowietrzany, automatycznie. Dobra, jesteśmy z powrotem na kondygnacji 0. Zanim jeszcze zaczniemy wszystko tutaj nagrywać, to może ja powiem, że też była tutaj nietypowa sytuacja z podłogówką, ale to przejdź ze mną tutaj dosłownie kilka metrów i zobacz, że tutaj mieliśmy robioną strefę brzegową, no i w tym miejscu, przy samym oknie przesuwnym, no, był wykonany beton i nie mogliśmy się przypiąć z naszymi szywkami, no i zastosowaliśmy po prostu maty do układania podłogówki. No, to teoretycznie pomoże, że nie będzie tam wychładzania tego przy oknach, nie? Mhm. Zgadza się. Chociaż ta izolacja jest zrobiona tylko tak jakby pod tym betonem podobno. Nie wiem, zobaczymy. Tak stwierdzili. No, ale to, Jeżeli nie, to będzie nam wieniec świecił zimową porą i śniegu przynajmniej pod samym stricte balkony nie będzie. Czy może Szczepan coś mówiliście o tym rozdzielaczu, czy nie? Nie. No bo to jest drugi, to też możecie pokazać, nie wiem, pokazaliście ten u góry zapewne, dawaj. Tak, no to zobaczmy, tutaj mamy drugi, kończymy go tutaj na dole, zostały nam 2 pętle do skończenia. Też piktogramy, widzicie, jest tego do wyboru. 110, przekroczyliście 100. Tak, no. Znaczy, wiesz co, Prosimy o komentarz. Tak, ale nie. Nie, słuchajcie, trzeba ustalić jedno. To nie jest PEX 16 ani żaden Alupex, to jest rura PERT, która ma przekrój 17 mm, tak? Czyli te przepływy są mniej więcej 20-30% większe od przepływów w rurze na przykład PEX 16, tak? Więc tutaj producent mówi o tym bardziej, że tutaj wszystkie te długości pętli i przepływy zostały uwzględnione, dlatego mamy taką ilość na tym budynku rozdzielaczy, bo dokładnie 4, bo jeszcze osobno będzie garaż zasilany i łazienka w garażu, żeby te przepływy osiągnąć, tak? I tutaj bez problemu 110 metrów przy rurze 17 to jest zgodnie z jakimikolwiek normami, bo tam z tego co pamiętam jest 140 czy 150 metrów maksymalna najdłuższa pętla. Chodzi o to, że wszystkie później te pętle będzie trzeba kryzować odpowiednio, żeby ta pętla o długości 110 metrów miała projektowy przepływ. Tak bym to tak szybko określił. Pokaż Krzychu kotłownię. I co ważne, bo to też nie mówiliśmy, ale tutaj każdy rozdzielacz będzie miał zasilanie, tutaj kabelek widać, no i będzie dołożona automatyka, czyli będziemy, klient miał możliwość sterowania tak jakby poszczególnymi obwodami grzewczymi, poszczególnymi pomieszczeniami. A czy to nie wpłynie na pracę pompy ciepła? Nie wpłynie, dlatego właśnie w tej instalacji będziemy mieli zastosowany bufor, nietypowo dla ogrzewania podłogowego, ze względu na to, że tu mamy taki zład w sumie wody i czyli taką... bufor dlatego, że inwestor Tak. chciał po prostu sterować poszczególnymi... Tak, chciał mieć możliwość sterowania, no i musimy zachować tak jakby odpowiednie przepływy, no i zład wody, tak jakby w instalacji. Hipotetycznie, gdybyśmy zrobili wszędzie to sterowanie, chociaż będę starał się nie dopuścić do tego, żeby chociaż wyciąć z tego jakieś korytarze, łazienki. Krzychu, powiedz mi, czy to w ogóle zasadne jest takie sterowanie poszczególnymi odbiegami, pomieszczeniami? Szczerze powiem, że znam ludzi i znam osoby i wiele osób na pewno się tutaj wypowie, że
że mam, działa, jestem zadowolony, działa super. Ja jestem trochę sceptycznie do tego nastawiony ze względu na to, że jedyny sens dla mnie sterowania ewentualnie tymi obwodami grzewczymi mają sypialnie, tak? No bo to są pomieszczenia, w których chcemy mieć tam jakiś komfort spania, ale też trzeba to powiedzieć, myślę głośno, że no, ludziom się wydaje, to nie jest kaloryfer, tak? Kaloryfer, jeżeli wyłączymy w danym momencie, on po chwili będzie chłodny, w pomieszczeniu się zacznie robić chłodno. Tu mamy beton w takiej na przykład sypialni 20 metrów kwadratowych, nagrzany do danej temperatury i nawet hipotetycznie, jeżeli siłowniki nam wyłączą zasilanie tak jakby danych pętli w tym pomieszczeniu, to ten beton i tak ma taką bezwładność, że nam długo utrzyma tą temperaturę. I znowu później, jeżeli w zależności jaka histeryza będzie ustawiona, czyli uzyskamy temperaturę w pomieszczeniu i na przykład 0,3 stopnia spadnie nam ta temperatura w tym pomieszczeniu, znowu siłowniki na rozdzielaczu uruchomią przepływ wody w tej wylewce i to też trzeba będzie chwilę na to poczekać, kilka godzin albo kilkanaście godzin, żeby znowu ten komfort w pomieszczeniu został odczuwalny. Oczywiście można to ustawić, bo one sobie też kryzują odpowiednio te przepływy, żeby ustawić tą temperaturę, więc ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o sterowanie sypialniami, takimi pokojami, gdzie się śpi, ten jak najbardziej, reszty bym po prostu nie ruszał, bo i tak pompa ciepła grzeje według krzywej grzewczej, którą sobie możemy po jakimś czasie użytkowania idealnie ustawić i stały parametr grzewczy idzie do instalacji. Tutaj klient miał takie zalecenie, prosił o to, więc będzie miał zrobione. Krzychu, jaka pompa ciepła tutaj będzie? Pompa ciepła, no myślę, że wszystkich zaskoczę, bo nietypowo, jeżeli chodzi o ten obiekt, będzie pompa EasyFast Pro 18R. No, szafa hydrauliczna też nietypowo EasyFast, bufor też bardzo nietypowo, bo EasyFast i ogólnie rzecz biorąc grupy pompowe dwie, które będą zasilać nam dwa rozdzielacze dolne, czyli ten rozdzielacz, który przed chwilą oglądaliśmy i rozdzielacz, który będzie zasilał garaż plus łazienkę, którą inwestor sobie zrobił koło garażu i drugi pion, który będzie zasilał rozdzielacz ten górny, który widzieliśmy u góry i rozdzielacz nad częścią, nazwijmy to rekreacyjną. No nie wiemy, co do końca tam inwestor będzie miał. W projekcie mamy to jako oranżeria napisane, więc tam plany są jakieś. Nie będziemy może ich zdradzać. W każdym razie to będzie pomieszczenie, nazwijmy rekreacyjne i w tamtej części też jest osobny rozdzielacz i odpowiednie przekroje rur do zasilania wszystkich tych rozdzielaczy. Dlatego nie jest to też zrobione na jedną wodzie, bo po prostu fizycznie nie bylibyśmy w stanie osiągnąć danych przepływów na tym obiekcie. Ile kosztuje taka przeróbka systemu ogrzewania i wentylacji w takim Znaczy to domu? nie jest przeróbka, bo my ten budynek robimy od początku. Tu nic nie było przerabiane. Wcześniej było ogrzewanie? Kocioł gazowy. Kocioł gazowy i no i ten kocioł gazowy wyleciał ze względu też na to, że inwestor tutaj obok ma też inny nowy dom, który my też w nim robiliśmy instalację, też ma tam zastosowaną pompę ciepła, jest bardzo zadowolony. Do tego ma, nie wiem, chyba tam 10 na pewno, albo być może już więcej fotowoltaiki na działce i chce korzystać z tego produkowanego prądu. Może pomyślimy też tu o jakichś bankach energii. Nie chcesz nam zdradzić kosztów? Czy nie, no koszty, słuchaj, no koszty instalacji, jeżeli chodzi o takie instalacje, to tutaj sama instalacja ogrzewania podłogowego, to myślę, że na miękko to będzie jakieś, nie wiem, 30-35 tysięcy złotych, nie wiem, trudno to określić, musimy to już jeszcze wszystko zliczyć. Instalacja tak jakby ciepłej wody użytkowej, no to też jest w granicach, nie wiem, 8-9 tysięcy, to też w zależności od tych punktów, bo jeszcze wszystkie też punkty nie są ustalone. No nie są to małe koszty, tak, no teraz tanio to już było i tanio nie będzie. My też robimy w materiałach TC, też czemu tutaj z Szczepanem rozmawiałeś, czemu TC, bo też TC nam daje wiele gwarancji i możliwości tego, że klient śpi spokojnie, ma tą instalację ubezpieczoną i w przypadku nawet głupiego zalania, ze względu na to, że robimy protokoły odbioru później i TC tak jakby daje tą gwarancję na połączenia wszystkie. Tak, 30 koła za podłogówkę. To na pewno. A co ciepłą wodę użytkową, to przecież z pompy ciepła będzie, to czemu to liczysz oddzielnie? Znaczy jak z pompy ciepła? No ale instalacja cała, Instalacja, co nie? Czyli masz umywalki, rozumiesz, tu cała instalacja była robiona od początku, czyli tak jakby pominięta stara instalacja. Bo tutaj nie było w ogóle instalacji ciepłej wody użytkowej, tylko były te bojlery takie... Tak, to jest raz, a dwa, że i tak nie chcieliśmy robić tego na zasadzie sztukowania, tylko inwestor podjął decyzję, że robimy wszystko od nowa, czyli pomijamy całą starą instalację włącznie z kanalizacją i wszystko było, chudziak był od początku wylewana, instalacja tak jakby odpływowa była też od początku robiona. Teraz pompa ciepła i bufor.
Pompa ciepła z tym układzie z 2 grupami pompowymi ten. Nie ma, ale będzie. No, ten zestaw, co tu jest, to jest na dzień dobry to jest jakieś 64 000 złotych. Czyli mamy już stówkę. Z montażem od razu, co nie? Stówkę z hakiem i wentylacja nam zostaje. No tak? wentylacja, no to centrala wentylacyjna plus rekuperator w takim budynku to jest w granicach 25-30 tysięcy na pewno. 30 000, 130, 140 tysięcy. No na pewno, gdzieś w tych granicach to będzie. Dużo czy mało? Czyli no wiesz, czy ja wiem, czy to jest dużo? No nie jest mało na pewno, ale też nie jest dużo, jest uczciwie, o może tak. A obiekt jest naprawdę, wiesz, to wymagało wielu przekuć. No właśnie, bo ten obiekt ma dość dużą powierzchnię, to nie jest zwykły mały domek. Nie, prawda? to jest obiekt, który ma całość powierzchni, włącznie z garażem, to jest, bo zapomnieliśmy w ogóle o garażu, czyli włącznie z garażem to jest w granicach chyba 300, nawet 80 czy 400 metrów kwadratowych całości obiektu, więc to jest naprawdę olbrzymi budynek. 3 domy można powiedzieć. Tak. Małe domy. I tak jak mówię, klient ma nawet w garażu, ma tutaj łazienkę, ma łazienkę w części rekreacyjnej, ma 2 czy 3 jeszcze pozostałe łazienki, cała instalacja, wiecie, no tu samej rury do ogrzewania podłogowego weszło ponad 2 km i to grubo. Więc tu są ilości nietypowe, no powiem tak, no nie jest to domek 120 m2, no. Więc też ilość materiału, też przy zamówieniu w hurtowni mieliśmy stany przedzawałowe, co nie? Ile czasu zajmuje Wam zrobienie takiej instalacji jednej drugiej? Znaczy, tak naprawdę całość tej instalacji to jest, no trzeba liczyć 1,5 tygodnia, to tak na miękko, no, powiedzmy Od A do Z, tak. do momentu przygotowania. Zalania betonem, wylewek i tego wszystkiego, to na pewno. Nie wspomniałeś jeszcze o ociepleniu tego domu. Czy to będzie też Znaczy ten dom ogólnie jest ocieplony, ale z tego co wiem będzie jeszcze docieplany. To na pewno inwestor tak jak na poddaszu, tam chyba ma iść, nie wiem, 30 cm, nie wiem jak to Piotrek tam mówił, 30 czy tam nawet 40 cm tego ocieplenia. Ściany też będą jeszcze docieplane steropianem, więc inwestor akurat tutaj na pewno na to nie będzie oszczędzał. Dom będzie zamknięty, jest hermetyczny, wiecie, no to są nowe okna, szczelne, hermetyczne. Tak naprawdę będzie tu zrobiony taki termos, który trzeba wentylować, dlatego też jest rekuperacja, też inwestor bardzo nie był przekonany, tak jak w wcześniejszym domu robiliśmy, nie wiedział co to jest, dla niego to było science fiction, bo przecież ma kominy, miał kominy, wentylacja grawitacyjna, ale dojrzał do tego i stwierdził, że no nie wyobraża sobie, że w tym domu, drugim domu, który remontuje, żeby nie miał wentylacji mechanicznej, bo jest zupełnie inny komfort użytkowania pomieszczeń i inaczej w domu się żyje i mieszka, śpi i inne rzeczy robi. To co lubi. I nie śpi. No dobra, dzięki panowie. No dzięki. Mam nadzieję, że zaprosicie mnie na kolejną inwestycję. Z wielką przyjemnością. Albo jak to skończycie, to może pokażemy naszym widzom, jak już to będzie wyglądało. Właśnie, jak ten dom będzie hulał, co nie? Poświecimy kamerą termowizorową po wylewkach. Myślę, że tu będzie trochę zabawy, żeby nagrać coś fajnego i zresztą jak macie jakieś pytania i chcielibyście coś wiedzieć. Ja tak jak zresztą myślę, że tutaj większość widzów też wie, staram się nawet bezinteresownie, naprawdę bezinteresownie poświęcać swój czas, żeby komuś coś podpowiedzieć, coś doradzić, żeby w żaden sposób nie pobierając za to finansowych korzyści. Zresztą tak samo Piotrek. Są sytuacje, które naprawdę nieraz nie możemy odebrać tego telefonu, ale słuchajcie, musielibyśmy mieć, nie wiem, jakieś call centerki, które by nam sobie siedziały i ogarniały ten temat, a jest to nierealne. No niestety jeszcze nie jesteśmy krezusami finansowymi, chociaż idziemy w tym kierunku, więc może tak będzie, ale na razie no, odbieramy sami, więc jak czasami nie odbieramy, czy nie mamy czasu rozmawiać, to nie jest nasza niechęć, tylko musimy no, po prostu zarabiać pieniądze, słuchajcie, żeby mieć za co płacić rachunki, tak? Dobra. No i chłopaków opłacać, bo takich pracowników to no niestety nie znajdziecie nigdy, bo was po prostu na nich nie stać. Nie, ale tu nie tylko jest praca, jest też przyjaźń, więc naprawdę no działamy i tyle. No. Ja pamiętam taką wiosnę, jak byłem mały, jechałem rowerem do sklepu i jechał taki pan. I było, fajnie świeciło słońce i kot wyleciał za płotu. Takie miałem wspomnienia. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem już naprawdę na dzisiaj kończymy. Dzięki, do zobaczenia, oglądajcie nas i komentujcie. Komentujcie, trzymajcie się, hej. Hej.